Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny produkt firmy Spigen. Jak wiecie, lubię pokrowce tej firmy, natomiast chciałbym zaznaczyć, że ani ten, ani żaden wcześniejszy produkt Spigena na kanale nie był przez niego sponsorowany. Spigen nic mi nie wysłał za darmo do promocji. Wszystkie pokrowce kupiłem sam za własne środki. Dzisiaj produkt, który ma chronić smartfona Xiaomi 11T Pro i sięgam po raz kolejny po serię Ultra Hybrid. Jak wiecie, jeszcze bardziej lubię model Rugged Armor od Spigena. Sporo ich było na kanale, czyli gdzieś Wam podeślę linka. Natomiast przede wszystkim ten model dlatego, żeby był przeźroczysty. Ponieważ Xiaomi 11T Pro mam w kolorze niebieskim. Jest to naprawdę bardzo ładny telefon. Konkretnie mieni się ze wszystkich stron, więc dla tej wersji kolorystycznej uważam, że jedynie przeźroczysty pokrowiec będzie właściwym rozwiązaniem. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. No dobrze, słuchajcie, to przejdźmy już do samego pokrowca. Opakowanie tekturowe, do którego przyzwyczaił nas Spigen, brawo producent, ekologicznie, a jest jeszcze bardziej ekologicznie, bo tym razem jest to matowy, chyba nawet cieńszy, cieńsza niefoliowana tektura. Wcześniej były tu foliowana tektura, taki plastik konkretniejszy, teraz jest cieniutki i bardziej taki matowy, powiedziałbym ekologiczniejszy, taki bardziej lichy, no ale opakowanie nie jest w tym wypadku istotne. Ważne, żeby się nie rozpadło. Mamy informację o modelu Xiaomi 11T i 11T Pro. Te modele się wielkościowo niczym nie różnią, dlatego na oba pokrowiec będzie pasował. To istotne. Seria Ultra Hybrid, słuchajcie, jest to jedna z najlepszych serii, według mnie oczywiście, Spigena. Jeżeli potrzebujecie pokrowiec przeźroczysty Ultra Hybrid. Jeżeli potrzebujecie pokrowiec pancerny i nie ma znaczenia kolor, na przykład lubicie czarny, to bierzecie Rugged Armor, według mnie najlepszy, najbardziej pancerny, jeszcze bardziej chyba niż ten, natomiast nie widzimy wtedy tylniego i bocznych paneli, więc to jest ten minus. Tutaj zależało mi na przeźroczystości, stąd też Ultra Hybrid, który też na inne modele już używałem. Mamy tutaj informację o Crystal Clear, Made in South Korea, czyli wyprodukowane w Korei Południowej. Sama firma natomiast jest amerykańska, przypominam Wam. I druga strona powinna być tutaj o tym informacja. Informacja, że pokrowiec jest odporny, jest cienki, jeżeli chodzi o grubość, chociaż no niestety dodaje parę milimetrów. W kilku językach taka informacja. Jeżeli chodzi o tu mamy po angielsku nawet, slim design, żeby mieć lepszy, doskonały uchwyt. Natomiast sam pokrowiec jest jakby dwuczęściowy, to o tym może za chwilę. I mamy informację o tym, że to jest dla europejskich użytkowników. Informacja, że oddział jest w Irlandii. Mamy datę wyprodukowania maj 2022, więc troszeczkę przeleżał, bo mamy w tej chwili luty 2023. To nie ma znaczenia, ten model telefonu wyszedł już 1,5 roku temu. Wymiary są też podane. Tyle jeżeli chodzi o opakowanie, a więc zabieramy się do jego rozpakowania. A w środku, słuchajcie, nie otrzymujemy nic więcej. Tu już jest pusto, poza jedną folią i samym case'em. Na wstępie oczywiście uwaga, mamy dwie naklejki, dwie folie chroniące w środku i na zewnątrz, żeby nie rysowały się te powierzchnie. I sam pokrowiec, słuchajcie, on jest złożony, tutaj mamy taki miękki plastik w tym miejscu, a tutaj mamy twardy plastik. Ten chroni od zarysowań i upadku w ten sposób, natomiast o same kanty uderza technologia, to będzie chyba gdzieś Air Kajun Technology, zaraz zobaczymy. Tutaj mamy logo producenta jeszcze, Spigen Air Kajun Technology. Jest to technologia takich bumperów tutaj powietrznych,
która powoduje, że w momencie uderzenia ten rant jest amortyzowany i amortyzuje siłę uderzenia, nie przekazując jej na telefon. To jest bardzo istotne, bo amortyzując tą energię, mniejsze siły działają na obudowę, no jest większa szansa, że telefon nie pęknie, nie potłucze się, nie uszkodzi. Tutaj mam właśnie informację, żeby ściągnąć tą folię przed użyciem. Ja za chwilę oczywiście to zrobię, natomiast w tym momencie chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak wygląda kwestia otworów. Tutaj mamy otwór na przycisk blokady, głośniej, ciszej. Mamy takie wyżłobienia, to jest dosyć miękkie. Tutaj mamy też miejsce na głośnik, bo mamy dwa głośniki w tym telefonie, Harman Kardon w wersji Pro. Tutaj na podczerwień, jeżeli się nie mylę. No i w zasadzie na dole mamy na drugi głośnik i na port ładowania. On nie jest zabezpieczony. To są plusy i minusy. W poprzednich wersjach chyba były zabezpieczenia. W tych widzę, że producent z tego zrezygnował. No generalnie więcej z tym jest problemów niż pożytku. Odklejamy folię jedną. Ciężko schodzi. A to może za chwilę. Włożymy jeszcze raz telefon w pokrowiec i tutaj ściągamy drugą folię. Tak się prezentuje Spigen Ultra Hybrid po zdjęciu folii na Xiaomi 11T Pro w wersji Celestial Blue, czyli tej niebieskiej. No, muszę przyznać, że telefon w tym pokrowcu prezentuje się zjawiskowo, mieni się różnymi kolorami. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Mamy zabezpieczenie aparatu, który jest bardzo istotne, żeby nie rysowała się wyspa obiektywów i tutaj zabezpieczenie jak najbardziej jest. Dodatkowo mamy solidne zabezpieczenie narożników telefonu, dostęp do ładowarki bezproblemowy, odsłonięte głośniki, żeby tutaj nam nic nie psuło efektów audio, a sam ekran, słuchajcie, jest, co będzie zapewne widoczne, jest tutaj, słuchajcie, zabezpieczony. Oczywiście mamy tutaj taki milimetrowy czy nawet 2 mm bufor. W przypadku upadku na płaską powierzchnię jest chroniony ekran. Jeżeli nie uderzymy kamieniem bezpośrednio, to przy płaskiej powierzchni ekran nie będzie bezpośrednio stykał się z podłożem, co jest oczywiście dużym plusem i w każdym pokrowcu jest to bardzo istotne. Czyli ten rant jest wyraźnie, słuchajcie, tutaj zaznaczony nieco wyżej. To na plus oczywiście. Z dodatkowych takich, myślę, że interesujących opcji mamy dobrze wyczuwalny klik, głośniej, ciszej i czytnik linii papilarnych też jest, słuchajcie, w dobry sposób odsłonięty. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o pokrowcach od Spigena, czy używacie innych marek, innych firm, czy też Spigen jest Waszą ulubioną marką, bądź też może jakiś inny producent typu 3MK Polski, czy też Nilkin. Jestem ciekawy Waszych opinii, jakich pokrowcy używacie na swoje smartfony i czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Tutaj jeszcze na końcu gdzieś będziecie mieli linki do innych poprzednich filmów na temat pokrowców, które nakręciłem na kanale. Hej, hej, do kolejnego wideo.